Rosyjska rakieta, a dokładnie pocisk manewrujący powietrze-ziemia CH-55, mogący przenosić ładunek jądrowy, przeleciał przez pół Polski i rozbił się w Zamościu pod Bydgoszczą. Premier Mateusz Morawiecki nie miał o tym zielonego pojęcia. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak również. A zwierzchnik Sił Zbrojnych to jest prezydent Andrzej Duda. Milczy w tym temacie. Cześć, jestem Maciek, to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Dzisiaj przyjrzymy się kalendarium tego wydarzenia, jakie służby podjęły działania, co tak naprawdę się wydarzyło, jakiego typu był ten pocisk i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy tak naprawdę jesteśmy bezpieczni za tego rządu. Kalendarium według konferencji prasowej Mariusza Błaszczaka. 16 grudnia. Centrum Operacji Powietrznych otrzymało od strony ukraińskiej informację o zbliżającym się w stronę polskiej przestrzeni obiekcie, który może być rakietą. Przyjęto meldunek o niezidentyfikowanym obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej. 19 grudnia. Według szefa MON dopiero w tym dniu przeprowadzono poszukiwania za pomocą śmigłowca. Do poszukiwań jednak nie włączono żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. 25 kwietnia. Od tego dnia grupa służb, w tym Policja, Wojsko, Patrol Saperski oraz Straż Pożarna, zabezpieczyła teren w lesie we wsi Zamość. 27 kwietnia. MON poinformowało, że w okolicach miejscowości Zamość, około 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego, ale sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Tego samego dnia prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekazał, że Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Krajowej wszczął postępowanie w sprawie szczątków powietrznego obiektu wojskowego znalezionego w lesie kilkanaście kilometrów od Bydgoszczy. 28 kwietnia. Dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Tomasz Piotrowski poinformował, że trwają intensywne dochodzenia, sprawdzenia, intensywny dialog między różnymi rodzajów instytucjami, aby ustalić, co się tak naprawdę wydarzyło. Tego samego dnia głos w sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki. Mówił, że zażądał także wszelkich informacji związanych z incydentem od prokuratury i otrzymał je 27 kwietnia. Poinformował, że polecił ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi osobisty nadzór nad przebiegiem dochodzenia. 2 maja. Premier pytany podczas wizyty w Wilnie o tę sprawę powiedział, że czeka na ostateczny wynik badań, które łączą wydarzenia z grudnia ubiegłego roku z ostatnim znaleziskiem pod Bydgoszczą. 6 maja. Ponownie pytany był premier Mateusz Morawiecki o tę sytuację i nie powiedział absolutnie żadnych konkretów. 10 maja. Premier Mateusz Morawiecki przyznaje, że o całym incydencie dowiedział się pod koniec kwietnia. 11 maja odbywa się konferencja prasowa z udziałem ministra Błaszczaka, który również podkreśla o tym, że nic nie wiedział w tej sprawie i że tak naprawdę to wojskowi są odpowiedzialni za ukrywanie informacji przed nim. Czy zauważyliście jeden mały szczegół? Otóż od grudnia do kwietnia nasz rząd nic nie robił. Bomba sobie leżała na polance w lesie w Zamościu, aż do momentu, kiedy kobieta, która była na przejażdżce konnej, nie zauważyła otóż, że w lesie leży rakieta. I okej, na szczęście był to ślepak tak zwany. Nie była ona uzbrojona oraz głowica jądrowa nie była w niej wsadzona. Ale co by było, gdyby było inaczej? Rakieta CH-55, czyli rosyjski strategiczny pocisk manewrujący. Powietrze-ziemia z głowicą jądrową. Pocisk został skonstruowany przez biuro Raduga. Pierwsze testy odbyły się w 78, a w uzbrojeniu w 84. Przenoszony jest zazwyczaj przez samoloty Tu-95 oraz Tu-160. Pocisk CH-55 jest wyposażony w bezwładnościowo-doplerowski system nawigacyjny. Pocisk napędzany jest silnikiem odrzutowym. Silnik wysuwa się po starcie, a jej zasięg to 2500 km. Czyli gdyby ta bomba nie spadła u nas, to by mogła nawet dolecieć do Francji.
Jednakże najważniejszą informacją jest to, że ładunek bojowy stanowi ładunek jądrowy o równoważniku trotylowym 200 kiloton. Tutaj chciałbym przypomnieć tylko, że Little Boy, który wybuchł w Hiroshimie w Japonii, miał tych kiloton 18, a Fat Man, który wybuchł u wybrzeży Nagasaki, również Japonii, miał tych kiloton 21. A to oznacza praktycznie, że ładunek, który mogła przenosić ta rakieta, byłby 10-krotnie większy od dwóch bomb, które wybuchły u wybrzeży Japonii. No dobra, to zróbmy szybkie podsumowanie. Rosyjska rakieta 16 grudnia wleciała w polską przestrzeń powietrzną. Przeleciała 400 km, a to oznacza, że w polskiej przestrzeni powietrznej znajdowała się mniej więcej jakieś 20 minut. O tym, czy była uzbrojona, czy nie była uzbrojona, służby nasze nie miały zielonego pojęcia. Przez kilka miesięcy nie podjęto akcji poszukiwawczej, aby odnaleziono ten pocisk, który łatwo było zlokalizować, kiedy dopiero spadł na ziemię. Rakieta ta generowała pewne ciepło, które można było łatwo odnaleźć, używając kamer termowizyjnych. Dzisiaj minister Błaszczak zwala całą winę na wojskowych. Właśnie dzisiaj, 12 maja, generał broni Tomasz Piotrowski wydał oświadczenie o tym, aby uspokoić emocje i aby nie podejmować za szybko decyzji. Chciałbym przypomnieć tylko, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Mieliśmy już do czynienia z wypadkiem w Przewodowie, gdzie zginęło 2 cywili. Rosyjskie służby cały czas dokonują prowokacji. A to nad Finlandią, a to zbliżyły się do samolotu służb granicznych nad Rumunią. Musimy być wyjątkowo ostrożni, musimy mieć zaufanie, że ludzie, którzy dzisiaj zarządzają naszymi granicami, naprawdę robią to rzetelnie i że żaden cywil podczas tego typu prowokacji znowu nie zginie. W zeszłym roku również polskie służby miały możliwość otrzymania od Niemiec patriotów. Jednakże odmówiono i powiedziano, że te patrioty należy wysłać na Ukrainę. A minister Błaszczak wydał oświadczenie na Twitterze. Teraz je odczytam. Zbudowaliśmy wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej. Mamy pioruny, zestaw Pilica, małą Narew i patrioty. Dzięki staraniom rządu PiS nasze niebo jest bezpieczne. Nie musimy przystępować do proponowanych przez Niemcy programów zakładających budowę mniej zaawansowanego systemu. To jeżeli mamy tak zaawansowaną obronę powietrzną, to jak to jest możliwe, że tego typu rakieta wleciała w przestrzeń powietrzną Polski? A czy wy słyszeliście jakiekolwiek w ogóle alarmy? Czy rozbrzmiały syreny? Nie. Ta rakieta mogła spaść gdziekolwiek. Mogła spaść na domostwo, mogła spaść na ludzi. Ludzie powinni być o tym ostrzeżeni. Na szczęście spadła w lesie i nikomu nic się nie stało. Nawet bez ładunku tego typu rakieta mogła naprawdę dokonać wielkich zniszczeń, trafiając w blok mieszkalny. Więc teraz najważniejsze pytanie, czy czujecie się bezpieczniej? Ja osobiście nie. Pan minister Błaszczak dzisiaj jest odpowiedzialny za wojsko. Wszelkie błędy, które to wojsko popełnia, są na jego barkach. W momencie, kiedy mamy do czynienia z tym dużym niedopilnowaniem sytuacji, wydaje mi się, że gdyby minister Błaszczak miał jakikolwiek honor, to podałby się do dymisji. Jednakże chęć utrzymania stołków, chęć zarabiania większej pensji, ponieważ jest wicepremierem, oczywiście będzie stanowiła o tym, że będzie zwalało się winy na wszystkich. Będzie mówiono o tym, że jest to wina Tuska, że jest to wina armii, że jest to wina Putina, wina wszystkich innych, tylko nie jego samego. I to jest w tym wszystkim najsmutniejsze, że ludzie przestali brać odpowiedzialność za czyny, które zagrażają nam jako obywatelom. A jeżeli wam się podobało, to zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górze, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi materiałami. No a dodatkowo zapraszam was, abyście odwiedzili cały nasz kanał i zobaczyli inne materiały, które już tam się znajdują. Może coś was zainteresuje. Tymczasem bywajcie.